to tak, tam jest Pico del Teide, tam jedziemy, to jest stożek wulkaniczny, 3718 metrów. Musimy się przygotować, więc z takich spraw organizacyjnych to będzie tak, że trzeba będzie się nasmarować kremem z filtrem, bo tu słońce już jest bardzo, bardzo ostre, a my dojeżdżamy na jakieś 2000 metrów, żeby zacząć tą wędrówkę. To będzie 8 do 9 km marszu. Po nachyleniu takim jak widać, to ma być 60% nachylenie, więc jak ktoś nie ogarnia, co to jest 60% nachylenie, to trzeba sobie narysować dwie linie, metr na metr mniej więcej, 100 cm na 100 cm i potem na tej jednej linii pionowej wyznaczyć sobie 60, bo to będzie 60%, połączyć i takie będzie nachylenie, a my będziemy po tym wchodzić. No i cóż, zaraz jedziemy dalej do ostatniego punktu, w którym będziemy wychodzić. Była mała przerwa. Tam na horyzoncie widać czy nie widać? Na horyzoncie jest La Palma, następna wyspa. Takie sterczące tam punkciki, to jest obserwatorium astronomiczne, ale tam nie będziemy chyba jechać dzisiaj, a może jutro, nie wiem, zobaczymy. Stacja kolejki 2250 metrów nad poziomem morza i tą kolejką można wjechać sobie na szczyt, no ale tak łatwo to nie będzie. Zanim dojedziemy na punkt startowy, żeby wejść na Teidę, to jeszcze oglądamy tutaj okoliczne skały i tu jest skała, która się nazywa But Królowej i to jest ta skała z dziurą. No faktycznie wygląda jak kobiecy but, prawda, ze szpilka. Jesteśmy na Janoukanka. No i teraz tak, co to Jano? Dopytałem i tutaj Jano to znaczy po prostu płasko, żadna łąka i tak dalej, więc po prostu płaściutko i nie ma innego określenia na to. To jest Teide, ten najwyższy szczyt, a to jest Pico Viejo, czyli w dosłownym tłumaczeniu szczyt, stary szczyt, czy coś takiego. I on ma takie 3 punkciki, nosy, czyli jeden nos, drugi nos, trzeci nos, bo góra tak jakby oddycha w tych miejscach. Kurczę, klimat jak z Gwiezdnych Wojen trochę. Znaczy nie, dobra, za dużo zielonego. Ze spraw organizacyjnych to na Teidę można wejść na 2 sposoby. Trzeba sobie załatwić pozwolenie, no i wtedy można wjechać kolejką linową. No ale te pozwolenia to jest mniej więcej na 3 miesiące do przodu, jest wszystko wykupione, wszystko. No i wjeżdżamy kolejką na 3500 metrów, podchodzimy ostatnie 200 i szczyt zdobyty. Łatwizna, prawda? Natomiast ponieważ ja się nie ogarnąłem jakoś tak bardzo wcześnie, no to wykupiliśmy sobie nocleg w schronisku na 3200 metrów i musimy tam dojść te 8-9 km po tym bardzo stromym nachyleniu. Przenocujemy i dzięki temu, że mamy nocleg w schronisku, możemy wejść na szczyt.
Jeżeli będzie pogoda, bo mogą zawsze zamknąć szczyt i powiedzieć nie wchodzicie, bo po prostu wieje albo pada deszcz i tego typu rzeczy. No więc to jest ten trudniejszy wariant, ale spróbujemy. Bardzo mocne słońce. Ja już tylko i wyłącznie w okularach. Później jeszcze filtry, czapka. Na razie nie wieje za bardzo, ale wszystko przed nami. No i się zaczęło. Samochód został pod tamtym budynkiem. Teraz przejdziemy sobie aż pod kolejkę. Dopiero stamtąd będzie 9 km do schroniska, na szczyt. No, nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale przynajmniej coś pooglądamy. Poglądamy te kamienie tutaj, tą dróżkę. No i obładowani jak wielbłądy, przynajmniej ja, bo jak się zważyłem, to mniej więcej około 10 kg mam na sobie. No ale to 2 kg z kawałkiem to sam plecak, aparat. No, a reszta to w sumie jedzenie i ciepłe ubrania, bo na górze będzie zimno. No to zaczynamy przygodę. Tak jeszcze w woli ścisłości, czemu aż 10 kg? No bo ja niosę około 3 litrów wody, ze 2 litry są dla mnie na wspinaczkę dzisiaj i ten 1 litr to jest taki, ja podejrzewam, że wspólny, bo Cori po prostu ma jakiś mniejszy plecak i jej się to nie mieści. Wykorzystamy sobie to do zrobienia jedzenia w schronisku, bo tam są ceny astronomiczne. Tam pół litra wody kosztuje jakieś 3 euro podobno, no więc może lepiej nieść. No i niosę całe jedzenie nasze, prawie całe. No i dodatkowo wczoraj od panów, z którymi chodziliśmy po Aniadze, dostaliśmy pół litra domowego wina, żeby odpowiednio uczcić wejście na szczyt, no bo to nie ma tak, że się wchodzi i wodą. Musi być wino. No natomiast idziemy po takim pyle piachu, skałach wulkanicznych. No idzie się, no jak to po kamieniach, no trzeba trochę uważać, żeby sobie nie stanąć krzywo, nogi nie skręcić, ale te wszystkie krzewy, które tu mijamy, no w tym momencie są takie suche, ale gdyby tu było troszkę więcej wody, inna pora roku, no to kwitłyby na biało. Podobno cała ta okolica jest biała. No ale to nie dziś. Nie ułatwiamy sobie życia. Zamiast iść dookoła, to weszliśmy sobie na taki mały szczycik. Mahua! Jeżeli to widać, tam za mną jest miejsce, gdzie zostawiliśmy samochód, taki budyneczek żółty. A ja tu podejdę ciut wyżej, plecak zostawię sobie przy słupku. No i teraz tak. Za mną tejdę. Ale ja widzę ten parking i te grube dziesiątki samochodów.
Znaczy, że wszyscy biorą kolejkę, bo tam mamy budynek kolejki i jadą na górę. Już widzieliśmy pierwsze przejazdy. No może być ciasno, ale my wchodzimy, a oni wjeżdżają, więc jakoś tam damy radę. Zobaczymy jutro, jak będzie, bo będziemy wracać kolejką, żeby trochę zaoszczędzić czasu i odpoczywać po wspinaczce. Że pójdziemy na łatwiznę jutro. No a my tu sobie schodzimy. I teraz idziemy do szlaku właściwego, Montaña Blanca, Biała Góra. I to jest tam się zaczyna ten szlak i to będzie nas prowadził i na górę. Ale najpierw musimy zejść na dół. Z takich jeszcze kolejnych spraw organizacyjnych, no to właściwie to, co ja robię, to jest trochę niebezpieczne. W ogóle zaczęło wiać, bo gapię się w kamerę, a nie pod nogi. No i trochę ciężko się idzie po tym, znaczy ja nie jestem przyzwyczajony do takiego piachu, do tych kamieni, no ale już mniej więcej łapię, jak stawiać nogi. To nie jest bardzo trudne, ale po prostu trzeba się przyzwyczaić. No i z takich spraw organizacyjnych, no to nie można tutaj zbyt szybko się wspinać do góry. No to może jeszcze nie teraz, bo idziemy po takim trochę płaskim, ale na Montaña Blanca zacznie się podejście. No i teraz tak, po pierwsze tam jest już 2250 metrów nad poziomem morza. No a powyżej 2500 teoretycznie zaczyna się choroba wysokościowa. Ja nigdy nie byłem wyżej, no więc będę wchodził powoli, no żeby oddychać tym powietrzem, przyzwyczajać organizm. Dlatego wczoraj chodziliśmy po parku, po górach, też góra-dół troszkę. No tam było w porządku, nie było tam strasznie wysoko, ale po drugie to jest wulkan. No i z podziemi jednak co jakiś czas przesączają się opary siarki. No i to też, jak się człowiek nawdycha, to no, można dostać zawrotów głowy. Z tego powodu, że tutaj występuje trochę siarki, to niektóre skały mają taki zielony nalot właśnie od siarki. Ja nie wiem, czy to będzie widać na wideo, no ale trzeba mi uwierzyć, że tak jest. Błyszczy się kamień do słoneczka. Obsydian. To jest początek szlaku Montaña Blanca. Drobna zmiana wizerunku, bo już słońce zaczyna tak prażyć, że zaczynam to czuć na rękach. No i ruszamy sobie powoli w drogę do góry. Tu jest parking. Ja myślałem, że tu zaczniemy, zostawimy samochód, a my przeszliśmy kilka kilometrów więcej. No a teraz czeka nas 8 km do schroniska z przewyższeniem 900 metrów. Także musimy tam dojść między 19 a 22, bo bodaj w takich godzinach jest otwarte to schronisko. Więc chyba zdążymy. Fajne chmury, co? A tutaj jest obserwatorium astronomiczne, o którym wspominałem wcześniej. Tam niedaleko staliśmy
na punkcie widokowym. Krajobraz taki trochę pustynny. Nawet mijaliśmy tablicę na samym początku dnia dzisiejszego z takim napisem: czy okolica Teide nie przypomina ci Marsa? No więc nie wiem, ja nie byłem na Marsie, ale ktoś wpadł na taki pomysł i kurczę, może miał rację. Może to nie było filozoficzne pytanie, tylko taka bardzo ciekawa obserwacja. Przeszliśmy kilometr 100 metrów. No to czuję, że chyba w nogach mam jakby więcej. No i odpoczynek. Coś troszkę za szybko zacząłem oddychać. Serce czułem aż w uszach. Dostałem andyzowany imbir do ssania. Tu mam. Podobno jest dobry na takie wchodzenie w pracę serca, oddech. Nie wiem, może chodzi o samo to, że się żuje, ale ogólnie ta ostrość imbiru mi poprawiła oddychanie, bo strasznie suche powietrze i czuję gardło. I od gardła dostałem lekkiego kataru. Zaraz się ktoś zapyta, czemu nie siedzę w cieniu, skoro za mną taki kamień. Suszę plecy do słońca, już mam suche. A poza tym to jest jedyna taka skała przez ostatni kilometr, więc domyślacie się, co tam można zrobić i jaki jest zapach. Amoniak. Dlatego plecak stoi tu, a tam toaleta. Płasko, a dalej na horyzoncie to wygląda tak, jakby tam stała jakaś kilkukilometrowa ściana z chmur. Mur z chmur, o! Ta formacja skalna to są jajka z Teide. No takie sobie spadły. Odpoczywamy Ola Rambleta. Powiem szczerze, że po takiej wędrówce to nawet tutaj jest całkiem wygodnie między tymi kamieniami. Drugie śniadanie, ale soczek pyszny, słodziusi, kanapka z chorizo, a teraz zaczyna się stromy. I tak dalej. Miejsce, w którym
którym odpoczywaliśmy. O tam o. No, było tego trochę. Choć jestem wykończony. Sporo tych zakrętasów, ale to przewyższenie to jest morderstwo. O, jeszcze jakieś 700 metrów do schroniska. Ale z każdym krokiem, na każde 2 kroki to jest jakieś 60 cm do góry. Więc jest ostro. Siedzimy tutaj już chwilę, bo ja muszę odsapnąć. Przestało mi zatykać uszy, bo jednak no, bardzo szybko podchodzimy i to jest wyczerpujące. No, siedzimy w cieniu, więc kurteczka, zarazem trzeba ściągnąć, bo znowu słońce. No i ten krajobraz, no super. Przynajmniej żeśmy się siedząc tutaj napatrzyli. No, po tamtym odpoczynku to ja się czuję dużo lepiej. Chyba z pół godziny posiedziałem. Organizm załapał wysokość i już mi się oddycha trochę lepiej. Nadal sapię jak parowóz, ale no lepiej. Cory mówi, że widać, że mi się poprawiło, bo się zrobiłem bardziej gadatliwy. A, refugio. No, jesteśmy już prawie przy schronisku, już widać komin. Dlatego tacy szczęśliwi. No, ta część ostatnia, kamienista, to idzie mi się najlepiej. Jakoś tak już to nachylenie się zmniejszyło. Jest dużo zygzaków, no ale co tam. Się zygzakuje tą trasę, ale nachylenie jest dużo lepsze i ten oddech mi się poprawił. Także no, jest dobrze, mogłoby być lepiej. No ale widoki mamy piękne, mogę je podziwiać dopiero teraz, bo ostatnie 2 godziny no to była dobra mina do złej gry. O, proszę. Tam widać budynek, schronisko. Otworzą o 19 i nie obchodzi mnie, jakie wyro dostanę. No, dostaliśmy pokój. Poznajecie? To już znane warunki, nie? No i w automacie kupiłem najdroższą Coca-Colę świata. 3 euro, ale tak mi się chciało Coca-Coli po tej wodzie, że trudno. Ciepło? Ciepło. Cześć. No dobra, co się nagra, to się nagra. Ale zadomowiliśmy się w tym schronisku. No już jest ciemno, nie? Bo jak przyszliśmy, to otworzyli to dopiero o 19. No i zanim żeśmy się po prostu tam usadowili w tym pokoiku i tak dalej, to minęło trochę czasu, ja odzyskałem siły. Pojawiają się pierwsze gwiazdy, księżyc. Także
Może będzie jakaś fotografia nocna, bo jak na razie nad nami niebo jest czyściutkie. No, ale tam na horyzoncie są chmury. No i co? Woda jest lodowata, więc nie będzie mycia się. Najwyżej się wytrzemy jakimiś chusteczkami nawilżonymi. No i tam za mną zachodzi słońce, ale ja nie będę szukał żadnego tarasu widokowego, bo najważniejsze jest to, żeby tutaj po prostu zjeść i to konkretnie, położyć się spać, bo wschód słońca jest około 7:15, a doradzają nam, żeby wyjść przynajmniej 2 godziny wcześniej, czyli jak po prostu wstaniemy, ubierzemy się, zjemy śniadanie, no to o 5:00 musimy wyjść, jeżeli chcemy zdążyć na wschód słońca. Mamy do podejścia 500 metrów do góry. No i zobaczymy, o, za mną jest stołówka, tam sobie ludzie jedzą, Cory przygotowuje posiłek dla siebie. Tak to wszystko wygląda. Pyk i pyk. I mój personalny rekord, osobisty rekord pobity. 3200 metrów schronisko i pobiłem ten rekord do tysiaka. A jutro dołożę do tego jeszcze 500 metrów. Także jak się uda, jak nie będzie mgły, wiatru albo deszczu, żeby coś zobaczyć, bo tak to może być nieciekawie. No to do jutra.